Dzień dobry. Mam nadzieję, że Wam się muzyczka Dzień podoba, bo dobry. mnie nastraja pozytywnie w drodze do mojego miliona. Minął kolejny tydzień i jeszcze nie jestem milionerem. Paweł, co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego ja jeszcze nie jestem milionerem? Coś źle robisz. Chyba kiepskiego nauczyciela w takim razie. Ale Możliwe. mamy nadzieję, że Paweł się poprawi i w tym tygodniu to już będzie ten tydzień, gdy nam się to uda. Tak co Słuchajcie, tydzień będziesz mówił, że tak się mam poprawić. będę narzucał ci taką presję i widzowie też ci będą narzucali presję. Paweł, szybciej. Jeszcze będziesz musiał podzielić się z widzami, ile zainwestowałeś, bo z tego co pamiętam, to jeszcze chyba nic. Nic, bo będziemy szykować. To może być no główny to jak powód. nic nie inwestujesz, To to może wiesz, być główny to powód. może nie być tego miliona bez inwestycji. Tak, no ale bo ja jeszcze nie czuję Ale się pocieszę przeszkolony. się, że jak nie inwestujesz, to nie tracisz też chyba. Ale Znaczy, jesteśmy nie na wiem, razie w bo może temacie też tracisz. obligacji. Powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że za bardzo nie można stracić. No to teraz mi mówisz, Tak. że mogę stracić? Mówiliśmy o ryzykach w poprzednich odcinku, że zawsze istnieje ryzyko, że na każdym instrumencie można stracić, tylko w różny sposób. No i zawsze można stracić wszystko na każdym, tak? No jest jakieś takie ryzyko zawsze instytucjonalne, czyli na przykład polskie państwo może zbankrutować lub przestać istnieć, no i wtedy może stracić. Nie? I to jest, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, takie najpoważniejsze chyba ryzyko. No lub wprowadzony być jakiś ustrój, jakaś dyktatura i jakiś dyktator na przykład stwierdzi, że nie uznaje tego. Słuchajcie, No, chyba to czytamy takie- sobie komentarze pod poprzednim wideo, żeby być na czasie i żeby rozjaśniać tematy, które mogły być niezbyt zrozumiałe. I wypisałem sobie 2 pytania od leniwego widza, którego pozdrawiam. Paweł, jakbyś w 2 słowach odpowiedział na te pytania i przejdziemy do materiału. Pierwsze, czy od obligacji oszczędnościowych trzeba składać PIT 38? Jeżeli chodzi o obligacje polskie, nie. I to jest koniec odpowiedzi, dobra. No tak, no nie. Okej, no to Jeżeli bardzo, kupisz bardzo dobra odpowiedź, zagraniczne, krótka i- amerykańskie czy jakieś inne, to tak. Okej. I to na razie nam wystarczy. A drugie, jest jakiś limit tych obligacji? Jeżeli państwo emituje określoną liczbę tych obligacji, to jak często? Chyba chodzi o to, czy może być, że się skończą jakieś fajne. Co miesiąc, tak, może się, tak, że się skończą, natomiast nie obawiajcie się, to jest tak pomyślane, że co miesiąc są emitowane nowe obligacje, teoretycznie jest ich jakiś zasób, natomiast no, państwo robi tak, żeby one się nie kończyły w No bo danym oni miesiącu. bardzo chętnie pożyczają. Natomiast mogą się zmienić warunki, to znaczy na przykład, i taką sytuację mieliśmy w październiku, gdzie w październiku warunki, na których kupujecie obligacje, czyli te obligacje, które kupujecie, były inaczej oprocentowane niż obligacje, które zakupicie sobie w listopadzie czy we wrześniu. Pewne Tu warunki się stopy się procentowe zmieniły. zmieniają w banku centralnym i to się Bo wiąże jedno z się drugim. stopy i odczyty przede wszystkim inflacji się zmieniają, czyli te 2 parametry, które są istotne przy ustalaniu oprocentowania obligacji, no i też rząd się zmienia, wiesz, to też są takie istotne rzeczy, bo na przykład poprzedni rząd chciał przed wyborami poprawić pewne warunki, no i dał bardziej korzystne warunki, a w tym momencie już w listopadzie nie ma tego rządu, znaczy nie ma chyba Czyli jeszcze się żadnego spóźniłem. rządu. Trochę się spóźniłeś. Byłbym Tak. szybszym milionerem, gdybym No zrobił mówiłem, miesiąc wcześniej. kupuj. A No, ale to będziesz mieliśmy już nagrać, jak kupuję. No. Teraz trochę mniej. To dobra, to przejdźmy od razu do tych obligacji. Jakie są? Gdzie to sprawdzić? Co zrobić? Bo ja bym już mnie paluszki świerzbią. Ja już bym, wiesz, klikał coś i... Się nie nadajesz do tych inwestycji, jak ci palce świerzbią, to musimy nagrać w kasynie. To myślę, że tam najbardziej się odnajdziesz. Słuchajcie, mamy taką tutaj stronę, którą wam przedstawię. Strona się nazywa, nie wiem, czy to będzie widać, damy oczywiście tutaj linka. Obligacjeskarbowe.pl. Obligacjeskarbowe.pl i tam mamy możliwość sobie zobaczyć tak zwanej aktualnej oferty rządu polskiego.
No i widzimy różne typy obligacji, tak, które są procentowane. Macie najważniejsze informacje, na jaki procent, na jaki okres i jaki typ. Mamy 3 typy obligacji. Stałoprocentowe, zmiennoprocentowe i indeksowane. W przypadku obligacji skarbowych, jeżeli chodzi o indeksowane, są indeksowane inflacją. Co to oznacza? Oznacza, że skupmy się na tych indeksowanych inflacją, bo one są w tym momencie najciekawsze w mojej opinii, a mianowicie przez pierwszy rok macie je stałoprocentowe. Jeszcze jakiś czas temu było na 4-letnich obligacjach mieliście 7%. No teraz po tych zmianach NBP i spadku inflacji mamy 6,75%. Paweł, a mam pytanie, bo ktoś to może obejrzeć za pół roku i będzie miał zupełnie inne, więc tu w sumie to się będzie No to zmieniać. mam teraz nie? przewidzieć, co będzie za pół roku. Tak, poprosimy. Za pół roku raczej będziecie mieli tendencję taką, że tutaj oprocentowanie stałe będzie spadać. Dlaczego? No trzeba by spojrzeć, co się dzieje głównie w Stanach Zjednoczonych i również w Polsce. Wydaje się, że na inflacji mamy trend spadkowy. Mamy Trzeba działania zrobić deflacyjne. to teraz, jak najszybciej, żeby coś wyciągnąć z tego. Nie. Okay. Nic nie robi się jak najszybciej. Zawsze, jeżeli chodzi o inwestycje, robi się wszystko z rozsądkiem. Jeżeli ktoś wam mówi, że jest tutaj taka okazja, słuchajcie, musicie szybko działać, koniecznie jeszcze dzisiaj, to nie to, że uciekać. To dzwoni Mateusz najprawdopodobniej z jego partnerem. Ale dajcie sobie na wstrzymanie, przemyślcie, dajcie sobie dzień, 2, 3, czy na pewno to jest taka okazja, bo najczęściej nie jest to żadna okazja i ktoś może was po prostu naciągać na coś. Więc tutaj ja nigdy nie jestem zwolennikiem jakichś szybkich działań, no chyba, że spekulujecie, jesteście tutaj doświadczonym spekulantem i wtedy coś musicie zadziałać i mieć szybkie palce. Tak? Ale to wtedy nie oglądacie tego programu, umówmy się, Paweł, to wtedy nie ten program. Mówię, w dalszej części też będzie o spekulacji, natomiast teraz my mówimy o tym, jak oszczędzić, powiedzmy, na emeryturę sobie i jak nie stracić tych pieniędzy, a nie jak, powiedzmy, je szybko stracić, tak? Ale jak powiemy, jak je szybko stracić, to też jest dobre, bo wtedy można się uczyć na tych błędach. Tak, można się uczyć. A więc jeżeli ktoś chciałby sobie zainwestować na 3 miesiące, jest taka możliwość, oczywiście dostanie tylko 3%, a więc jest to mało pewnie atrakcyjne. Najbardziej atrakcyjne są te opcje związane z indeksacją, inflacją, no bo jeżeli wyobrazimy sobie, że ta inflacja w przyszłym roku będzie powiedzmy 5% i weźmy sobie obligacje 4-letnie, no to widzimy, że jak sobie je klikniemy, no to widzimy tutaj coś takiego jak list emisyjny i oprocentowanie. Widzimy, że oprocentowanie jest 6,75 w pierwszym roku, w kolejnych latach jest to inflacja plus marża, czyli marża jest, czyli powyżej inflacji zawsze zarabiamy 1,25. Czyli jeżeli w przyszłym roku będzie inflacja 7%, no to one będą realnie na 8,25, jeżeli dobrze rozumiem, tak? No to jest już bardzo fajnie. No. Inflacja na przykład 5%, co jest prawdopodobne, to w tym momencie macie 5 plus 1,25, czyli 6,25. Nie? Czyli zawsze jesteście powyżej inflacji z jedną uwagą. Pamiętajcie, że jak potem likwidujecie, znaczy kończy wam się te obligacje, czyli zapada tak zwany termin zapadalności, no to wtedy te odsetki, które zostaną naliczone, musicie zapłacić podatek Belki. Tak jak od lokator. Tu jest ta sama zasada i tu się nie musicie przejmować, że coś dodatkowo musicie zrobić, po prostu to ten podatek zostanie pobrany automatycznie przez instytucję finansową. Podatek ten to jest 19%. Czy można się uchronić przed tym? Powiedz najpierw podatek, ile wynosi? 19? Podatek Belki? Pamiętasz? Podatek Belki? Jezus, zadałeś teraz mi pytanie. No wiesz, no. Nawet nie wiem, takie podstawowe rzeczy.
Tak, 19%. No, tak mi się wydawało. Od zysków kapitałowych i żeby go nie zapłacić, istnieje taka możliwość. Ja o tym mówię, my będziemy jeszcze o tym sobie opowiadać, mówiąc o IKE i IKSE. Jeżeli chodzi o Bank PKO, jest możliwość zakupu obligacji w ramach tego funduszu emerytalnego IKE i IKZE. Tak? Czyli mamy dwa typy, będziemy mówili, czym one się różnią, jakie są tam limity i w ramach pewnego limitu możecie sobie kupić te obligacje pod rachunek prowadzony jako IKE lub IKZE. To IKZE jest od listopada tego roku, wcześniej go nie było, było tylko IKE. I tam możecie sobie kupować, jeżeli chodzi o Bank PKO, te obligacje, z tą uwagą, że jeżeli macie IKE, na przykład obligacje, taki rachunek, no to tam możecie kupować sobie tylko obligacje. W przypadku PKO jeszcze jest trzeci typ rachunku, gdzie możecie kupować obligacje państwowe i akcje, ale tylko polskich spółek i tylko na giełdzie papierów wartościowych. To załóżmy, że to omówimy osobno w odcinku. I wtedy ten podatek jest inaczej rozliczany, tak? Czyli nie płacicie go od razu. Jeszcze w przypadku IKZE jest ta zaleta, że możecie sobie odliczyć dodatkowo te inwestycje od kwoty podatku, czyli możecie sobie jeszcze dodatkowo obniżyć, ale o IKZE i IKE będziemy mówili osobno, bo ja akurat uważam, że jeżeli ktoś się decyduje na IKE, IKZE, to raczej jestem zwolennikiem, żeby miał możliwość wtedy zakupu przede wszystkim ETF-ów, akcji i tak korzystał z tego, niż obligacji. Ale jeżeli ktoś nigdy nie będzie kupował żadnych akcji, żadnych ETF-ów i tylko obligacje, no to IKE i IKZE obligacje, no to jest świetne rozwiązanie dla niego. A więc warto, żebyście się tym tematem wtedy zainteresowali już teraz, jeżeli chcecie oszczędzać w ten sposób na emeryturę. Natomiast jeżeli do emerytury macie jeszcze daleko i nie chcecie tego robić, no to ten podatek Belki jest od zysków, więc warto pamiętać, jeżeli tam jest 6% i wpłaciliście, nie wiem, 1000 zł, za rok macie 1060 zł, to nie płacicie od 1060 zł 20%, to 19%, tylko od odsetek, czyli od tych 60 zł. To jest ważne, żeby wybrzmiało, bo często ludzie nie wiedzą. Znaczy ja myślę, że ty z takich ludzi to robisz takich. Nie, chodzi mi o to, że wiesz co, rozmawiam ze znajomymi, rozmawiam z ludźmi i często są takie, wiesz, bardzo błędne rzeczy, że inflacja spada, to ceny spadają. No nie, rośnie wolno. Ale wiesz, że możesz zmienić sobie znajomych, tak? Nie zadasz im pytanie, a on odpowiada, w sensie, że wolę edukować wolę dopowiedzieć, słuchaj, to ma być taki, wiesz, od zera, jeżeli ktoś naprawdę nie siedzi w tym, to jedno zdanie nie przeszkadza powiedzieć, a kto się zna, to przewinie sobie. Tak, a więc zwróćcie uwagę na to, że w przypadku, jeżeli ktoś chce ominąć podatek Belki, to IKE, IKZE i tu też jest takie nieporozumienie, o tym będziemy mówili jeszcze tam, ale warto o tym przypomnieć. Możecie IKE i IKZE niekoniecznie musi być związane, że musicie tam trzymać te pieniądze i czekać do emerytury. Wy możecie z nich wcześniej skorzystać i możecie wielokrotnie otwierać taki rachunek, zamykać i tak dalej. I o tym również będziemy sobie mówić, bo tu jest też takie nieporozumienie, że to tak wpłacam i to takie i musisz to trzymać do emerytury i nic już się tak, nie i w ogóle jak nie wiem, będę potrzebował kupić dom, to nie będę mógł skorzystać, nie? A więc część osób akurat tego właśnie faktycznie nie wie i nie decyduje się, nie? A to nie jest do końca prawda. No ale to w osobnym odcinku, na który już w tym momencie zapraszamy. A przechodząc, słuchaj, do tych obligacji, no to jeszcze spójrzmy na to, co tutaj mamy. A więc powiedzieliśmy stałoprocentowe, zmiennoprocentowe i indeksowane inflacją. Na ten moment indeksowane inflacją to się może zmienić, tak? Być może państwo wprowadzi jakieś nowe typy obligacji lub inne warunki i wtedy okaże się, że obligacje na przykład
stałoprocentowe będą na przykład o wiele więcej niż inflacja i może tu będzie mam, się Paweł, opłacać. pytanie właśnie, bo powiedziałeś, że w przyszłym roku inflacja może spaść do 5, a później może spaść do 4 na przykład. Tak, takie są No to prognozy. indeksowana inflacją obligacja teoretycznie po 4 latach może nam dać odrobinę mniej niż ta stałoprocentowa, tak? Tak, może tak być, w zależności jak się to będzie rozwijać, tak? Czyli obligacje 3-letnie TOS, teoretycznie, jeżeli ta inflacja by bardzo szybko spadała, no może się okazać lepszą inwestycją niż obligacje w tym momencie 4-letnie. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz, dosyć istotną. No właśnie. Kiedy są odczyty inflacji? Teraz mamy odczyt w październiku, no to mamy tą inflację 6,6. I teraz powiedzmy, jak to będzie działać? Kupujecie teraz, no to w tym momencie za rok będzie odczyt inflacji, nie? I teraz dostaniecie pierwszy rok 6,75, nie? W następnym roku odczyt inflacji z poprzedniego miesiąca, nie? Który się, a tak naprawdę odczyt macie 2 miesiące do tyłu, no bo wtedy macie odczyt wtedy, kiedy jest ogłoszenie, a ogłoszenie jest do tyłu, nie? Rozumiesz? No tak, bo tak. jak teraz mamy listopad, to w listopadzie ogłaszają za październik, ale jeżeli ja 1 listopada kupię, no to mam dane za wrzesień, nie? Czyli w tym momencie jest to odczyt powiedzmy 2 miesiące wcześniej, tak z grubsza, nie? Rozumiem. I teraz przez ten czas, i teraz macie to oprocentowane przez rok na poziomie, bo odczyty są raz w roku, na poziomie 5%. Ale w międzyczasie inflacja, jeżeli jest trend spadkowy, spada, dochodzi do 4, no ale dopiero odczyt jest za rok, nie? Czyli to nie jest tak, że co miesiąc są odczyty inflacyjne i to się zmienia. Te odczyty inflacyjne są raz w roku na podstawie tych danych GUS i tu zawsze jest opóźnienie. Więc teoretycznie zawsze gdzieś jesteście teoretycznie do przodu w stosunku do tej inflacji, jeżeli jest trend spadkowy. Jeżeli jest trend zwyżkowy, no sytuacja wtedy robi się odwrotna. Ale i tak wtedy jest to opłacalne, no bo najczęściej jest tak, że jeżeli inflacja rośnie, no to jeżeli chodzi o lokaty, no to te lokaty najczęściej bardzo powoli są zmieniane przez banki, nie? Tam jeszcze większe mamy opóźnienia, więc wtedy te obligacje też są bardziej konkurencyjne w stosunku do lokat. Tutaj często trzeba porównywać, tak jak mówiliśmy w zeszłym odcinku, lokaty z obligacjami, bo to myślę, że są zbliżone, zbliżone jak gdyby typ inwestycji, no przy czym pamiętajmy, że obligacje są instrumentem finansowym. Okej. I teraz tak, jeżeli ktoś ma jakąś kwotę przeznaczoną na albo lokatę, albo obligacje i mówi, że to jest i tak mała kwota, tu trzeba założyć sobie to konto, czy iść do banku, czy założyć online, no i on do końca tego nie rozumie, to jak można mu powiedzieć, że to jest warte zrobienia? W sensie, co jest takim czynnikiem, który wpływa na to, że taka obligacja jest bardziej wartościową inwestycją, albo że warto się nad tym pochylić? No bo różnica w oprocentowaniu może wynosić ile? 1-2%? Tak. Powiedzmy No, w między tym momencie lokatą. trzeba tak liczyć. No wiesz co, tutaj różnie, no w zależności jakie macie banki, często zwróćcie uwagę, że banki lubią dawać różnego rodzaju takie promocje na nowe środki, potem to gaśnie, a wy na przykład wpadacie na jakieś oprocentowanie w stylu 1%, nie? Tutaj w tym przypadku Że jest nie ma promocja czegoś takiego. 6% przez pierwsze 3 miesiące. 3 miesiące, a potem 1%, nie? I zanim się zgapujecie, że tam minęły te 3 miesiące, bo jest 5. miesiąc, nie zwróciliście uwagę i 2 miesiące jesteście gdzieś tam do tyłu na tym oprocentowaniu. No tutaj są bardzo jasne reguły, tak? Dostajecie tyle, ile jest zapisane, nie ma żadnych kruczków, żadnych dodatkowych rzeczy. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Banki mogą kupować obligacje, prawda? Skarbowe? Nie. Nie mogą? Okej. Mogą inne, ale skarbowych nie.
Okej, bo myślałem, że one zachęcają nas, żebyśmy oszczędzali na koncie na niższy procent, a tu sobie biorą na wyższy i z tej 1-2% robią Skarbowe kasę. są dla ludności, tak. Okej, to fajnie, żebym Natomiast wymieniłeś. zwróćcie uwagę, bo powiedzieliśmy sobie 3 typy. Jeszcze jest tak zwany 4. typ obligacji, specjalny, też indeksowany inflacją. Natomiast to są tak zwane obligacje rodzinne, które charakteryzują się minimalnie wyższą, no wcześniej było wyżej, tak? Natomiast no teraz jest to, tutaj mamy 6,95, obligacje 6-letnie lub 7,25, obligacje 12-letnie. Też indeksowane inflacją, to 6,95 czy 7,25, no to jest tylko ten pierwszy rok. Ale jeżeli wejdziemy na przykład 12-letnie, no to zobaczymy sobie, że ta marża tutaj będzie inna, bo ta marża jest 2%, nie? O, to już spoko. A więc jeżeli przez najbliższe lata w Polsce będzie niska inflacja przez te 12 lat, no to te 2%, no to robi robotę, tak? To jest Tak, no jeżeli bo inflacja wtedy na nie przykład będzie byłaby- żadnej opcji konta oszczędnościowego założyć w banku. No będzie na zero, będziecie mieli konta przykładowo, nie? Tak, jeżeli będzie przykład jak niska, będzie a niska tu inflacja. będzie ta inflacja plus jeszcze 2%, czyli jak inflacja jest 4, no to tu jest 6%, no to nie będzie, bardzo rzadko kiedy są konta oszczędnościowe takie w bankach na 6%, nie oszukujmy się. No i tu Więc- też chronicie się przed czymś takim, że nagle w Polsce, tak jak mieliśmy tutaj za poprzednich rządów, Wystrzeli skok inflacja w górę. Wystrzeli tej inflacji, tak? Czyli coś stanie się w Rosji, nie wiem, Rosja najedzie na kraje bałtyckie, inflacja nagle się pojawi, tudzież będą jakieś problemy na I Bliskim tu nie ma Wschodzie. górnego limitu, że na przykład jakby w Polsce była inflacja 20%, no to tu będzie 22%? Nie, to rząd sobie ustala. To nie jest tak, że to jest. Tak naprawdę rząd mógłby nie wypuszczać żadnych, powiedzieć, że jednak rezygnuje z Nie, ale obligacji powiedzmy skarbowych. kupiłeś ją i ją masz. 12 lat to jest kawał czasu, rząd się zmieni Tak. 3 razy powiedzmy. I Rosja może w tą albo w tą zrobić coś, zamieszania, albo jeszcze w ogóle w innym miejscu na świecie i nagle w Polsce odczyty inflacji lecą 20% w górę. To jeżeli dobrze rozumiem, to na tych obligacjach nagle dostajesz 22%. Tak jest. Czy Tak to jest wspaniała wiadomość? Myślę, że jeżeli ktoś o tym nie wie i usłyszał o tym po raz pierwszy, no to jest podekscytowany. Ja jestem. Niestety z tego, co mi powiedziałeś przed programem, nie mogę skorzystać, gdyż nie posiadam własnego potomstwa. Tak, to są obligacje, które są specjalne dla osób, które otrzymują 500+. I liczą się mniej więcej w ten sposób, że kwotę, którą uzyskaliście, taką samą kwotę od rządu, taką samą kwotę możecie zainwestować. Czyli jeżeli macie 5-letnie dziecko, uzyskiwaliście co miesiąc, wypełnialiście te wnioski, tak, nie wiem, 500+ chyba nie jest od 5 lat. No powiedzmy to, żeby ktoś mi nie zarzucił. Nie, chyba jest. Już jest może, tak? No, No to powiedzmy te 5 lat, no i w tym momencie 5 razy 12, 60 miesięcy, no to 60 miesięcy razy 500 zł. I taką kwotę możecie, za 30 tysięcy można kupić sobie takich obligacji. I co miesiąc w tym momencie dodatkowo 5 dodatkowych obligacji, nie? No bo 500 zł, każda obligacja, pamiętajcie, zawsze to 100 zł. To jest nominał obligacji. Nie da się kupić 3/4 obligacji? Nie da się kupić 3/4 w przypadku obligacji skarbowych. Czyli pełne stówki. No bo w sumie po co się rozdrabniać, nie? To jest tak, wiesz, kiedyś przed wojną te obligacje skarbowe to był taki papier, nie? I sobie to trzymałeś w domu, nie? Teraz jest to oczywiście elektronicznie, natomiast no, idea gdzieś tam została, że nie można 3/4 czy 1/4 kupić. A ja mam do Ciebie pytanie. 12 lat to jest kupę czasu. Powiedzmy, kupuję te obligacje, wrzuciłem te 30 tysięcy, no i Czyli rozumiem, że teraz idziesz robić dzieci, żeby dziećmi, tak. Nie, I powiedzmy ale to ta inwestycja dopiero za 5 lat mógłbym te zainwestować. To za dużo nie, czasu. No możesz co miesiąc wtedy, wiesz, Okay. wraz ze wzrostem tej pociechy mówisz, o tutaj skończyłeś tam rok, 2 miesiące, no to mogę 1000 zł zainwestować, nie?
potem Nie, chodzi mi o to, 1500. że powiedzmy zapomniałem. Nie zapomniałem, że je mam, tylko zapomniałem, że to jest jakieś konto, że muszę się logować czy coś. Jest coś takiego, że jeżeli bym nie otwierał tej całej aplikacji, w to wchodził, czy coś się stanie? Nie, to bank wszystko kontroluje, tak? Że później pójdę do banku z dowodem, ja tu gdzieś miałem konto. A, że kupiłeś, nie wiesz gdzie, Tak, zapomniałeś tak, loginu. tak, dokładnie. No to jest tradycja, Tak wiesz, że... samo jak w banku. Zapomnisz loginu, zapomnisz hasła, pójdziesz do banku, wypłacisz pieniądze. To i tak samo działa. Czyli tu nie ma obaw, że to się gdzieś straci. No to okej. To już jest twoje konto, to jest twoja własność. Dobra, czyli co? Kupujemy obligację jakąś? No, Już możemy mnie kupić. paluszki Ja świeżbią. mam. No okej, no ale to wiesz, ja bym chciał tylko czy tu mi się mój obraz pojawi? Mamy. Udostępniamy. Czy Paweł widać to? Nie widać jeszcze. Tu jest Show Out Stream. I jesteśmy w zakładce zakup obligacje skarbowe.pl. Tu przelałem oczywiście... to jakieś przelałeś dopiero. Tak, te środki przelałem, oczywiście. Kwota nie jest duża, bo jeżeli dobry jest nauczyciel, to on z tego To z 1000 kwoty złotych milion zrobi. Ja tak, wiem. zrobi z 1 milion z tego, więc damy się Pawłowi wykazać. Poza tym muszę zachować oszczędności na inne instrumenty, które nam Paweł pokaże. Masz ciekawe doświadczenia z młodości, musiałeś mieć ciekawych nauczycieli. Musisz mnie skontaktować z nimi, dzięki którym mogłeś zarabiać te miliony. Dobrze. I jak widzicie, strona wygląda tak jak to państwowe strony, nic specjalnego. To jest nic banku strona, kolego. A, no przepraszam. No, bo tu widzę tego orzełka i od Dobrze. razu mi się tak... No jest taka smutna. To jest moja pierwsza uwaga i odstręcza od jakiegokolwiek zakupu. Natomiast... Jest bardzo, słuchajcie, czytelna, wszystko widać. Moim zdaniem bardzo dobra robota. Nie, jestem bardzo zadowolony. Jest smutna. I tu mamy, czy widać moją myszkę? Widać. Zakup obligacji, anulowanie nieopłacalnych zakupów, zamiana obligacji, więc rozumiem, klikam zakup, tak? Tak. Klikam zakup, czy wy to widzicie? Prace serwisowe, to ukrywamy. Tu muszę się zalogować. Nie złamcie mojego hasła, bardzo was proszę, bo stracę te 1000 zł. I mamy obligacje, które nie mają tych obrazków. I co teraz? Jeżeli... Masz podstawowe informacje dotyczące oprocentowania, jakbyś nie pamiętał, ale masz też numerki, a więc możesz sobie otworzyć na osobnej przeglądarce. Czyli trzeba pracować na 2 stronach jednocześnie, żeby zobaczyć szczegóły, albo wchodzić w list emisyjny. Najpierw chyba jest trochę tak, możesz w list emisyjny i wtedy masz jak gdyby dane dotyczące tej obligacji, ale list też tam nie będziesz miał obrazków, a więc to nie jest. No właśnie, wejdźmy w 10-latkę w list emisyjny, ja chcę zobaczyć, jak ładnie to wygląda. Będziesz miał podstawowe informacje na temat tej obligacji. To jest PDF i same napisy. PDF. I same napisy. No to nie. Najważniejsze informacje, bardzo, bardzo dobrze jest zrobione. I tutaj masz możliwość, zobacz, albo pokazania listu, albo wybrania konkretnego rozwiązania. Najczęściej jest tak, że ty najpierw wybierasz, jakie chcesz obligacje, nie z tego poziomu, tylko z tego poziomu, który ja pokazałem. Czyli z obligacje skarbowe.pl. Tak, zastanawiacie się, czy chcecie na 4 lata na przykład indeksowane, to jest dosyć interesujące, czy chcecie na 10 lat, wtedy trochę więcej. No to przejdźmy do tego, co jest najbardziej oprocentowane, ale pojawia mi się od razu pytanie i pewnie wielu naszych widzów też będzie je miało. Biorę 10-latkę, ale za pół roku się rozmyślam. No i tutaj w przypadku 10-latek i 12-latek będziesz miał tak, że płacisz, jeżeli odsetki ci narosną, to możesz zrezygnować z obligacji, czyli zrobić tak zwany przedwczesny wykup, ale zapłacisz, albo inaczej, bank pobierze z twoich odsetek za jedną obligację 2%, tudzież 2 zł, jeżeli wolisz w ten sposób. Okej, ale
Tak, rozumiem, ale nie będę stratny. Jak wrzucę ten 1000 i Nie, się nie będziesz stratny. rezygnuję, No to ale nie zostanie mi jeżeli, 960, tylko 1000 na przykład 20. ale może zdarzyć się, że po pół roku zrezygnujesz i wtedy wszystkie odsetki ci się wyzerują. Mhm. I tu jeszcze jest taka Mhm. uwaga, że pomiędzy obligacjami, tu jeżeli właśnie wcześniej zrywacie w stosunku do lokaty, najczęściej lokaty w Polsce są tak konstruowane, że jak zerwiecie lokatę przed terminem zapadalności, na przykład macie lokatę na rok czy na 3 lata, no to bank wam nic nie wypłaca. Chociaż są też takie typy, że coś tam wypłaca. Właśnie, tak, to A jest bardzo tu- ważne. Mhm. A tu dostajecie wasze oprocentowanie, ale minus ta kara, tak? Czyli w przypadku 10-latek to jest 2%. Ale w przypadku 4-latek i tych 6-latek specjalnych to już będzie 70 groszy. Czyli 0,75%. Czyli 0,70. Nie czyli 5. tu. Chyba, że się zmieniło, bo to wiesz, to tam mogło się tam. Ale No nie. okej, tak, ale chodzi mi o to, że w tym momencie, jeżeli ja nie jestem pewny, czy ja chcę to trzymać 12 lat, czy 10 lat, czy 4 lata, a na przykład rok, to bardziej może mi się opłacać ta 4-latka. Bo za kwotę zerwania jest mniejsza tak jakby kara. Tak, no bo możesz sobie wyobrazić, że ty po 3 latach sobie rezygnujesz, inflacja tam powiedzmy też przykładowo 6% plus 6 plus 1, 25, 7,25, czyli tak jakbyś miał na alokacie i możesz zerwać kiedy chcesz w sumie, no to tak jakbyś miał 6,25 minus 0,70, nie? Czyli masz tam w tym momencie 5,55, nie? No to i tak świetnie. No i tak będzie lepiej w większości przypadków niż w porównaniu z bankiem. Tak? No to dobrze, to przekonałeś mnie w takim razie. To ja idę do obligacji i biorę tę 4-latkę sobie. Mogę? Tak, wybierz. Wybieram. Zawsze możesz. I zamawianych obligacji robię 10. I jak zmienię zdanie, to później je sprzedam. Tak? I mogę nacisnąć dalej, czy to jest widoczne? Tak, możesz, widoczne. Cyk. Mamy. Musisz zatwierdzić. Nie ponosi opłaty, mamy bardzo dużo informacji, których ja klasycznie nie przeczytałem, tak jak większość z Was. Przeczytam sobie później. No i zakończ. Tak. I tym oto sposobem z osoby, która nie wie co zrobić, zakupiłem obligacje w niecałą godzinkę, Paweł. Bo wcześniej 20 minut, teraz 30 Trwało minut. to kilka sekund z tego co widziałem, ale... tak, no ale wiesz, ale z kanapowca, żeby wykonać Dobrze, no i jak zadanie, teraz sobie wejdziesz w ten poniżej godziny. stan rachunku, no to będziesz widział stan rachunku rejestrowego. No i proszę bardzo, mamy 10 obligacji i myślę, że to jest pozytywny. I tutaj taka informacja Koniec. dla Ciebie. Co miesiąc, nawet codziennie, będziesz widział, jak Ci odsetki się naliczyły. O, ja lubię tabelki. Czyli Tak, a więc w tej tabelce będziesz widział, tam powiedzmy, chyba to nawet codziennie i indeksują, będziesz widział te narastające odsetki. Tak, a więc... Okej. No to świetnie. Widział. I teraz tak, pytałeś o ten przedwczesny wykup. To myślę, że tak jak mówiliśmy, zawsze ważne, mówiliśmy w pierwszym odcinku, 5 dni roboczych. Potrzebujesz, właśnie. żeby to zrealizować. Tak, więc czyli to nie będzie jeżeli... tak, wiesz, że pyk i za godzinę masz na koncie. Czyli jeżeli na przykład tak ekstremalna sytuacja, ktoś żąda od Was okupu i macie 48 godzin, to szukajcie gdzie indziej, nie sprzedajcie obligacji, bo i tak nie dostajecie tej kasy. Okej. Zabijasz mnie tymi swoimi porównaniami. Tak, i teraz pytacie się na jaki rachunek? No na ten, który wskazaliście. Na samym początku wskazujecie właśnie po to. Czyli wasze klasyczne konto bankowe. Możecie to zmienić, jeżeli wam się coś zmieni, po prostu możecie to zmienić również z tego poziomu, co przedstawialiście, możecie zadzwonić do banku, no czy tam pójść, no to jak kto już woli. Czyli słuchajcie, podsumowując temat od startu do teraz.
Zakładacie konto rejestrowe. Możecie to zrobić w banku albo online. Ja wybrałem opcję bank, bo wolałem, żeby ktoś za mnie to zrobił, gdyż się nie znam kompletnie. Później oglądacie nasz odcinek pierwszy, później oglądacie nasz odcinek drugi, wykonujecie to co ja i jesteście posiadaczem obligacji, gdzie wasze pieniądze będą pracować lepiej niż na koncie oszczędnościowym. Proste. W skrócie tak. W skrócie tak. Tutaj pytaliście, jeszcze było takie pytanie od widzów, czy jako obcokrajowiec możecie kupić, tak, możecie kupić i jako nierezydent niepolski możecie kupić, ale musicie tę informację przekazać w momencie zakupu, bo ta informacja musi według tych rozliczeń międzybankowych, jeżeli jesteście rezydentem obcego państwa, no tam ten taki formularz, to po prostu zaznaczacie tak. No i być może jakieś dodatkowe bank chce informacje, najczęściej z tego co wiem to nie chce, natomiast no, musicie powiedzieć prawdę, żeby nie mieć jakichś problemów, no bo jeżeli się okaże, że jesteście rezydentem, tak jak pytaliście, Norwegii, Niemiec, no to wtedy urząd skarbowy, przede wszystkim niemiecki, no mógłby wtedy się zapytać o te inwestycje, czy rozliczyliście z ich urzędem, tak? No bo z polskim to wtedy już nie musicie. Ja mam nadzieję, że nie jest to dodatkowa komplikacja dla was i nie ma was tak dużo, żebyśmy musieli na ten temat kogoś zaprosić i nagrać odcinek, jakiegoś nierezydenta i na jego przykładzie to zrobić. Chociaż to mogłoby być też ciekawe. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zadajcie je. Jeżeli chcecie, żebym kupił nie za 1000 obligacji, tylko za tam 100 000, to zawsze można wesprzeć nas na Patronite. Jakiś procent z tego na pewno Paweł się zgodzi, żebym mógł przeznaczyć na zakup tej obligacji, czy akcji, czy co tam będziemy później robili. No i lecimy do 1 000 000. Na razie idzie opornie. Nie? Dobrze, piszcie też w komentarzach, na jakie tematy chcielibyście posłuchać, bo oprócz IKE, IGZE, co zapowiedzieliśmy, będziemy mówić na temat ETF-ów i na temat zakupu akcji, jak to wygląda, jak to zrobić, z czego można korzystać. No tu się otwierają bardzo duże możliwości, no i nie będą już takie smutne przeglądarki, tak jak Mateusz będzie bardziej zadowolony, będzie bardziej kolorowo, ale powoli będziemy przechodzić no, w te rejony bardziej niebezpieczne. Nie będziemy mówić o obligacjach korporacyjnych, bo one też są obarczone, myślę, niebezpieczeństwem, no ale zobaczymy. Jeżeli będziecie bardzo chcieli, to oczywiście też możemy nagrać. Też pewnie pojawi się kwestia funduszy inwestycyjnych, czy warto, czy nie warto. My powiemy, jak technicznie to wygląda. Pamiętajcie, czy warto coś robić, czy nie warto, to wy decydujecie. Nie dajcie też, żeby ktoś za was decydował. Nawet najmądrzejszy doradca rodzinny, który uważa, że jest jakaś okazja. To są wasze pieniądze. Własnego rozsądku. Tak. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.